Szanowni Państwo, za mną błękit Morza Egejskiego. Tam hen Santorini. Ja stąpam po ziemi wyspy o nazwie Kreta. I takie miejsca, a również wiele innych możecie zobaczyć dzięki serwisowi wakacje.pl, który jest partnerem dzisiejszego odcinka. Kawa na stacji benzynowej. Bardzo dobre espresso, ale nie mieli filiżanek, takie naczynko jednorazowe. Czemuż zatem zawracam wam tym głowę? No, muszę wstać, byście zrozumieli. No właśnie dlatego. To jest tarasik przystacyjny. I patrząc w tamtą stronę, mam poczucie déjà vu. Bowiem nadmorskie fragmenty Krety do złudzenia przypominają mi Dalmację. O ile wnętrze wyspy różni się dość znacznie od tego, co mamy w Dalmacji, o ile tutejsze miasta są inne od tych dalmatyńskich, tak to wygląda niemal identycznie pięknie. No i jaki stąd płynie wniosek? No bardzo prosty, że Śródziemnomorze jest pewnego rodzaju jednością w wielości albo też wielością w jedności. Jak wolicie. Szanowni Państwo, stoję tutaj niczym miejscowa kuska na tym stromym, porośniętym wonnymi ziołami zboczu, ale nie zioła są teraz dla nas najważniejsze. Za mną góra wyobrażająca twarz Zeusa. Widać wyraźnie jego brodę, jakby lekko uchylone usta, nos, czoło i włosy. Zeus. Miejscowi wymawiają to Zeus, ale słowo Zeus nie kojarzy nam się bosko, więc pozostańmy przy naszej wymowie. Otóż Zeus wedle kreteńskich wierzeń, wedle kreteńskich legend przyszedł właśnie tutaj na świat, na Krecie. Rodzicami Zeusa byli bogowie Rea oraz Kronos, a żoną Zeusa była bogini Hera. I pod tą górą mamy miasto Heraklion, stolicę wyspy. I niektórzy twierdzą, bo tak się od razu to nasuwa, że nazwa Heraklion wiedzie się od Heraklesa, czyli nieślubnego syna Zeusa, półboga, tego słynnego siłacza. Jednak miejscowi uważają, że nie chodzi tutaj o tego Heraklesa, lecz o Heraklesa innego, jednego z Kuretów. Kureci to byli kapłani bogini Rei. A ojciec Zeusa, Kronos, miał bardzo brzydki zwyczaj pożerania własnych dzieci. Więc kiedy Zeus przyszedł na świat i Zeus Bobas płakał w jaskini, Kureci uderzali włóczniami w ziemię, by ów płacz zagłuszyć, by powstrzymać Kronosa przed pożarciem niemowlęcia. Wśród nich miał być również niejaki Herakles. No i podobno to on dał przyczynek do nazwania tego miasta Heraklionem. Jakby nie było, są dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, należy znać mitologię grecką i rzymską, która na jej bazie powstała. No i należy odwiedzić Heraklion. Teraz widok emblematycznie kreteński, no bo w jednym niemal kadrze mamy ośnieżone góry, jeszcze późną wiosną czapy śniegu, a kawałek dalej już błękit morskiej toni, no i miasto. Tak naprawdę wszystkie znaczące miasta są tutaj nad morzem. Dlaczego? No dlatego, że morze to port, morze to handel. To miasto jest stolicą
Heraklion jest największym miastem na Krecie. No i ponieważ był bardzo ważny, więc był szczelnie otoczony murami obronnymi. Do dzisiaj te fortyfikacje postweneckie się zachowały. Ciągną się przez 8 kilometrów. Ja stoję na skrajnym bastionie, czyli najdalszym od morza, a to wszystko, co tutaj mam, to historyczny Heraklion. To miasto dało światu wielu słynnych synów, ważnych nie tylko dla kultury miejscowej, ale dla kultury naszej, wspólnej, ogólnoludzkiej. No, w wiosce pod Heraklionem urodził się Dominikos Theotokopoulos, znany światu jako El Greco, czyli Grek, czyli ten wspaniały malarz, który zrobił karierę w Hiszpanii. A tutaj kolejny wielki przedstawiciel Heraklionu, mianowicie Nikos Kazantzakis, Grek Zorba. Na pewno znacie tę książkę. Według niego nie była to jego najlepsza książka, bo napisał antycznymi zgłoskami niejako kontynuację Iliady i Odysei. Napisał również Ostatnie kuszenie Chrystusa, rzecz, którą sfilmowano zresztą za tę książkę. Został ekskomunikowany przez miejscową cerkiew, no więc jego prochy spoczywają tutaj, nie na cmentarzu. Inskrypcja na tym kamieniu brzmi: niczego się nie boję, niczego nie oczekuję, jestem wolny. Jak już wspominałem zresztą przed chwilą, cała historyczna część miasta otoczona jest murami obronnymi, ale mamy też drugie mury obronne, bo mamy tutaj jeszcze jakby drugą twierdzę, weneckie bastiony, które strzegły miejsca do dawnego weneckiego portu. Zresztą do dzisiaj wyraźnie widać na tych murach dość często wkute, wmurowane w te mury weneckie lwy. To przypomina mi niezwykle fortyfikację Zadaru. Nie tylko dlatego, że tam również są weneckie lwy, ale styl jest niemal identyczny. No tak, to budowali wszystko Wenecjanie i teraz uświadommy sobie, jak daleko od Wenecji jesteśmy. Przecież nie jesteśmy już nad Adriatykiem. Jaka to była potęga ta Wenecja, La Serenissima. Ten dawny wenecki port to już są tylko jakieś łódki i jachty. Prawdziwe portowe życie toczy się tam. Sezon jachtowy jeszcze się nie zaczął, no bo wczesna wiosna, ale są tacy, którzy po pierwsze żeglują wcześniej, no widzicie ruch na niektórych pokładach, a są tacy, którzy w ogóle decydują się na to, by żeglowanie i mieszkanie na pokładzie to był ich sposób na życie, więc sprzedają swoje domy czy też mieszkania, kupują jednostki, no na przykład katamaran, to jednak powierzchnia większa od kawalerki, no i tak przemieszczają się od portu do portu, od kraju do kraju, od akwenu do akwenu, a zimą, kiedy w Europie żeglowanie jest uciążliwe, no po prostu zimują w marinach. Płacą oczywiście w takiej marinie za wodę, płacą za prąd, no ale jeśli mieszka się stacjonarnie, to też się płaci za prąd, za wodę, płaci się czynsz, płaci się wspólnocie mieszkaniowej. I to jest dość piękny sposób na życie. Stirlitz, materiał do przemyśleń. Tamten pan na przykład też wygląda na szczęśliwego. Z tej perspektywy widzimy cały port, a więc bliżej jego starą część, katamarany, żaglówki, ale również łodzie rybackie i suszące się sieci. Tam dalej port nowy i wielkie jednostki, niestety również kruzery. Gdyby chcieć przejść stąd aż do samego końca, do ostrogi portu, to ta trasa liczy 2 kilometry tylko w jedną stronę. Dlatego miejscowi nazywają to aleją bypassów, no bo wtedy kontrolujecie dystans. 2 kilometry w jedną, 2 kilometry w drugą. A twierdzą, że chodzenie jest zdrowe.
Bardzo sensowna inicjatywa. Sieci i łodzie rybackie, no ile? 100 metrów stąd. Zatem sklep rybny i zawartość sieci prezentuje się tuż obok. Nie jest już świt, a stragany pełne, no więc połów musiał być nie najgorszy. Nie będę was torturował detalicznym opisywaniem wszystkiego, co tutaj mamy. Króciutki rzut oka na to, by panom nie przeszkadzać. Podsypują to cały czas lodem, no i słusznie. To jedliśmy parę razy w Dalmacji. Tak zwany kogut morski, tak się ta ryba nazywa ze względu na tę płetwę przypominającą koguci grzebień. Tak się nazywa w tłumaczeniu z włoskiego i z chorwackiego. Nie wiem, jaka jest ichtiologiczna polska nazwa. Te małe rybki różowawe to są barweny, zwane inaczej różetami. Albo z rusztu, albo bardzo dobre przecierane do greckiej zupy rybnej. No i tutaj jeszcze, dziękuję, zapomniałbym o tym. Bardzo ładna i smaczna rzecz. To są mianowicie sole. Tak, sole, sole. Główny deptak miasta, no więc historia dość podobna jak u nas na rynku w Krakowie. Kuglarze, ludzie pomalowani na biało, którzy nieruchomieją, tłumy turystów, no i zabytki. Wśród nich bardzo piękna wenecka loggia. W niej do dzisiaj mieści się miejski ratusz. No nie wiem, czy to ma wpływ na miejskich rajców, czy oni z powodu zabytkowości miejsca są mądrzejsi. No nie, tak to chyba jednak nie działa. Za mną jeden z architektonicznych, choć niewielkich architektonicznie symboli miasta, fontanna Morosiniego z roku 1628. Zbudowali ją jeszcze wtedy Wenecjanie, bo Turcy przyszli trochę później. No dzisiaj pełni funkcje ozdobne, ale kiedyś to był wodociąg miejski, to było źródło wody pitnej. Doprowadzano ją akweduktem z pobliskich gór i miejscowi tutaj przychodzili i czerpali ją, no bo przecież kranów jeszcze w ścianach nie było. No więc to jest symbol architektoniczny, a tutaj symbol kulinarny. Również w całej reszcie wyspy jest to jedzone, mianowicie bugatza. Poznaliśmy to w miejscowości Chania wcześniej. Lokal nazywa się Kirkor i robi bugazzę od lat 20. XX wieku. Jej dwie wersje. Widać wyraźnie różnicę po konsystencji kremu. Ten ma takie grudki, ponieważ to jest owczy ser. Jak już wspominałem, krów tutaj się nie hoduje, więc podstawą serowarstwa jest ser owczy i kozi. No więc to jest jedna rzecz, a ta rzecz, pokażę ją w słońcu, zresztą pokażę obie w słońcu, wtedy dostrzeżecie różnicę w konsystencji kremu. To jest po prostu krem budyniowy i to jest na słodko, posypane cukrem oraz cynamonem. To może być na słodko, a może też być w wersji wytrawnej. Poprosiłem o wersję wytrawną, gdyż zamówiłem sobie również małe piwko. Te miejscowe sery są tak obłędnie dobre, że jeśli jeszcze dojdzie do tego chrupkość ciasta filo, to niewielkimi środkami osiągniemy coś, co jest po prostu w sferze doskonałości. Bugatza. Po włosku cucuzza to jest rodzaj dyni i nawet Louis Prima, albo też Louis Prima śpiewał cucuzza, cucuzza mia. Tutaj zaśpiewałbym, gdybym był Wenecjaninem, bugatza, bugatza mia. Ludziom mego pokolenia wychowanym w Polsce imię Tytus niemal automatycznie kojarzy się z nazwiskiem Dezo. Tymczasem Tytusów było więcej.
No i byli prawdziwi Tytusi, bo przecież Tytus Dezo to fikcyjna postać stworzona przez papcia Chmiela. I to jest właśnie katedra pod wezwaniem świętego Tytusa. Kim był święty Tytus zatem? Ano był on przyjacielem świętego Pawła Apostoła, był pierwszym biskupem Krety. I tutaj, w tej świątyni, spoczywa jego głowa. A ta świątynia została zbudowana przez Bizantyjczyków. Potem została zamieniona przez Wenecjan w kościół katolicki, potem przez Turków w meczet, no a teraz znowu jest świątynią prawosławną. Dotarliśmy zaiste w miejsce monumentalne i to nie tylko z powodu widoku, no ten jest boski. Morze Egejskie i Heraklion, ale tutaj jest coś jeszcze. Spójrzcie na tę dolinę. Te zabudowania w oddali to Knossos, czyli stolica kultury minojskiej. Kultury minojskiej, która rozwinęła się tutaj 2000 lat przed naszą erą. Już nawet dla Homera, który to opisywał i pisał o Knossos, było to tak dawno, że jasny gwint. Przerwał tę kulturę jakiś kataklizm, prawdopodobnie wybuch wulkanu. No i potem Knossos zostało przysypane, uległo zapomnieniu, ale pod koniec XIX wieku odkrył jakieś fragmenciki czegoś pewien antykwariusz grecki z Heraklionu. No i poszła fama wśród archeologów. To właśnie tutaj musi być owo mityczne Knossos. Pierwszy wystartował słynny Heinrich Schliemann, odkrywca Troi. Ale pod koniec XIX wieku, kiedy chciał tu kopać, rząd turecki, który wówczas zawiadywał wyspą, nie dał mu zgody na kopanie. Trochę później Sir Arthur Evans wpadł na inny pomysł. Mianowicie kupił tę ziemię, zaczął kopać i odkrył. To, co dzisiaj widzimy, no to nie jest odkopane. Część jest odkopana, ale mamy tutaj do czynienia również z archeologiczną rekonstrukcją. No i co? No i to jest punkt obowiązkowy wizyty na Krecie. Dla nas był on niezwykle ważny, no ale tam nie weszliśmy, bo wiecie, taki zabytek, kamera, specjalne zezwolenia, a poza tym z dołu widać gorzej. Spójrzcie tutaj na tę dolinę, bo to jest tylko pałac, a tutaj było miasto. Miasto, które liczyło sobie 100 000 mieszkańców, jak się dziś szacuje. Tak, 2000 lat przed Chrystusem, 2000 lat przed naszą erą. No więc przyjedźcie i zobaczcie sami. Podróżujemy po Krecie w niezwykle zacnym towarzystwie, gdyż naszym po pierwsze przewodnikiem, a przy okazji naszym kierowcą jest człowiek, który o tej wyspie wie wszystko, gdyż na niej przyszedł na świat i mieszka tutaj już lat 60. No i ten człowiek, cóż za zaszczyt, zaprosił nas do siebie, do swojej wiejskiej posiadłości. Oto właśnie ów gentleman, Nikos Stefanudakis. Hello. Welcome, Robert. How are you? First of all, this is the big honor to be here. It's not happen every day that somebody invite you to your private space. You do. Thank you very much. The honor is mine to have such a nice person in our farm over here. So we welcome our guests with raki. With raki. Homemade? This is my own raki. Actually, the farm is a family farm. I have it with my brother and my sister and my brothers-in-law and sisters-in-law. So we take care of this farm all together. We harvest all together the olive trees. We harvest all together the vineyard. And this is from our vineyard. This is this year's production. It's fresh. Ja mas. Yes. Extremely good.
But if you've got raki, I see a lot of olive trees around, so you must have more raki, you must have olive oil and wine, I suppose. Yes, yes. Would you like to see our cellar? Was a question, of Come course. to see. I love to. Where we sell. Your kingdom. This is where we keep our treasures. Yeah. And let's start how we make the wine. We put the grapes on this open tank where we... This one, concrete tank. Yes, this is an open tank where we put the grapes from that hole. And here we start, actually we call the little children and they are dancing and singing and all that, and we are watching at them and we are celebrating. This is a big celebration to make wine. Okay, and this is and this is where we put the juice and we let it age, and not age, to ripe until about when the weather gets cold, about Christmas time, a little bit before Christmas. And then we open it and we taste it and see the result of this effort. Very, very useful thing, because if my intuition is right, here we've got the source of your homemade olive oil. Yes, is this it right? is from the olive trees you saw outside, where we harvest them all together. This is also a big celebration. May I? Yes, or of you, course. Maybe you do it. You can try it. Yeah. Yeah, pretty enough. Pure gold, pure gold. Of course, if you try the olive oil, this is the blind test. Means that the color is not very important. More important is the smell and the taste, but color means that there is a lot of chlorophyll in that because it's green, yes? Well, actually, olive oil, yes, becomes green in the end, no matter if the olives are black or green. Black olives means that they are more ripe, but the final color of the olive oil, after a few months, it is like that, yes. This is this year olive oil, this is fresh olive oil. It is not, we are not professional producers, but and so we do nothing. We just take care of the olive trees and we harvest them. Jak ja bym chciał być takim nieprofesjonalnym producentem. Okay, wine. If we are here, just source of your goodness. Yes. The next one, please, a bit of that. This wine is also without any chemicals, without any sulfur. Without sulfates? Yes, without any pesticides and all that. That professional winers do. This is this year, it is fresh. I say it smells like a fresh baby. It is, but I'm glad. From the one side, I'm glad that you are not invited on the first day, because after that it was the few days of break, because it's so many good things just to consume. Yes, and very good wine. Yes, very it good, is this year. fresh, fruity, and you know, it's coming from your heart. It's not you know, tricky thing. Yes. Every time we care about this vineyard, we invite friends, we barbecue, and we celebrate. We cut the branches, we celebrate. We harvest, we celebrate. We water it, we celebrate. Every time when we do something, we celebrate. Mam w ustach smak oliwy prosto z chłodzonej bani. Mam w ustach smak raki, czyli miejscowej grappy. Mam w ustach smak tego wina, a będę miał w ustach jeszcze więcej. Nikos, once more, Yamas. Yamas. Dojrzałe cytryny na drzewach, drzewa cytrynowe rodzą tutaj częściej niż tylko raz do roku. Po co to zrywam? No, bardzo prosta rzecz. Otóż
Nie wypada zdawać się li tylko na gościnność, nie wypada zdawać się li tylko na gospodarzy. Ponieważ mam ze sobą swoją obwoźną kuchenkę, to również coś miejscowego postanowiłem przygotować. A składnikiem jakże istotnym kuchni kreteńskiej i kuchni greckiej jest sok ze świeżo wyciśniętych cytryn. No, Nikos ma swoje cytryny, niepryskane, niewoskowane, prosto z drzewa. No i nie muszę wam mówić, że takie są najlepsze. Może się uda. Danie, które chcę przygotować, nazywa się prasoselino me avgolemono. Przepraszam za ewentualne błędy w akcencie. Prasoselino, czyli pory, me avgolemono, czyli w sosie cytrynowym. Sos cytrynowy jest tutaj niemal wszechobecny. No i generalna uwaga. W Grecji i na Krecie w ogóle należy zapomnieć o wielopiętrowych, skomplikowanych daniach. Tutejsza kuchnia jest prosta i szczera. Co robimy? Bierzemy białe części porów i kroimy je, jeśli są tej wielkości, na połowę. Oczywiście pory wcześniej oczyszczone, umyte, a za chwilę kroimy również coś, co zaraz pokażę, natkę selera. Natka selera. Mówię o selerze bulwiastym, korzeniowym. Taki, jaki jest najpowszechniejszy u nas. U nas sprzedaje się najczęściej bulwę, zapominając o natce. Można już ją kupić, ale nie jest to rzecz powszechna, a to jest w całym Śródziemnomorzu rzecz jakże częsta. No, w Dalmacji to występuje w takiej formie. Można to kupić właśnie jako natkę w sklepach. Bulwa jest osobno, więc nie zapominajcie o selerowej natce. Dobra, kończę pora i działam dalej. Oliwa Nikosa, a jakże? No i jak w wypadku wielu kreteńskich przepisów, zaczynamy od nieśmiertelnej frazy: weź szklankę oliwy. No to wziąłem, jakby powiedzieli w Krakowie, wziąłem szklankę oliwy i tak jak bardzo często w Grecji, zanim ta oliwa się straszliwie nagrzeje, od razu wrzucam tutaj pory. Jeszcze raz powtarzam, tylko białe części. Dlaczego? Dlatego, że ta oliwa będzie częścią sosu, a w sytuacji, kiedy te pory unurzają się w oliwie jeszcze zimnej, to oddadzą tejże swój smak, więc to wszystko będzie lepiej smakowało. Teraz natka. To odrzucam, ale to jest doskonały składnik do zupy. Jak gotujecie rosół albo zupę jarzynową, no to wygląda jak seler naciowy, ale nie jest. To jest seler korzeniowy, tylko jemu też wyrastają właśnie takie łodygi. No więc teraz to kroimy byle jak i za chwilę znajdzie się na patelni razem z porami. Byle jak, duże kawałki. O, właśnie. Mamy tutaj niezwykle ładny proces powolnego i delikatnego smażenia w oliwie. Nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że chodzi bardziej o duszenie. Spójrzcie, seler zmniejszył swoją objętość od temperatury, a pory powinny złapać od tej strony kolor. Złapały wyraźnie. Widzicie, są zrumienione. Więc teraz trzeba zmienić proces i zastąpić smażenie duszeniem. Zatem trzeba to podlać wodą. Najpierw sprawdzę, czy nie pomyliłem dzbanków i czy to jest rzeczywiście woda, a nie raki. Woda. Jesteśmy po bezpiecznej stronie. I podlewamy to wodą. Nie za dużo, tyle. Mniej więcej seteczka wody. No i teraz trochę soli do środka. Sprawdzę ile. Na łapie. Powiedzmy, że jeszcze trochę. No i teraz to się powinno dusić już na niewielkim ogniu 15 minut góra.
Teraz avgolemono, czyli sos cytrynowy. Jego bazą są tylko dwie rzeczy, mianowicie jajka oraz świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Myślę, że na tę ilość jedno jajko wystarczy. I teraz to jajko trzeba dokładnie rozbełtać. Kolejny etap to połączenie jajka z sokiem z cytryny. No tak naprawdę powinienem tutaj wciskać sok z cytryny i cały czas bełtać. No dobra, spróbuję tak zrobić. Jak mi pestki wypadną, to je wyłowię. Jeśli cytryna nie była zbyt soczysta, to dwie, ale ta jest. Dam jeszcze pół cytryny, znaczy sok z połowy cytryny, bo w mojej skromnej ocenie tak będzie dobrze. Wyciskamy i od razu bełtamy. To się musi bardzo pięknie połączyć. Bardzo ważna rzecz, surowe jajko. Zatem, gdybym to wlał tutaj bezpośrednio na gotujący się sos, ono by się ścięło i zrobiłaby się jajecznica, więc trzeba rzecz zahartować. Więc trzeba, no teraz muszę mieć dwie łapy wolne. Trzeba wlewając trochę gorącego płynu cały czas bełtać. Temperatura jest taka, że to się nie zetnie, a połączy się w jedną piękną masę. No i teraz nie można tego schrzanić. Wlewamy i od razu wyłączamy i mieszamy. Tak. I teraz to wszystko powinno utworzyć piękny, cytrynowy sos. Wypada przedstawić wszystkich przy stole. Corina, ona przygotowała to wszystko, bo mój udział jest skromniutki. Katerina, czyli była żona tego dżentelmena i ich syn Janis. Okej, the Greek name of that is Buburisti? Correct, yes. This yes. is decision. Bravo, This bravo. is decision. Chochli. Okay, let's explain about the next dishes. To są ślimaki. Zobaczcie, jak pięknie w słońcu wyglądają. Już ich tu próbowałem. This is what? Anticristo. Anticristo. This is lamb? Lamb, yes. yes. To jest w pewien specjalny sposób pieczona jagnięcina. W pewnym oddaleniu od ognia będę to musiał jeszcze kiedyś przy okazji następnej Państwu pokazać. Ok. Next. Juweci. This is the beef Veal, with veal, the not beef, veal. veal. Okay. With the special small type of macaroni. Exactly. This is very popular, not only in Crete, also in Greek. That type in Greek, that type of macaroni. Yes. Okay, what's that? And we serve it with cheese, eh? Salad with With beans. Okay. So what first? This is hot. I maybe that one. Maybe that This one. is I'm eh? not sure. I will put it there. It's hot. Oh, it's better to bring me the tea. Widzicie, między sobą rozmawiają po angielsku. You start to speak English. No, we start to speak English. That's not So Parmigiano Reggiano. No, this is athos. Athotiros. Fotiros. This is sheep. Sheep and Dry goat. cheese. Dry Goat. The Sheep sheep or and goat? goat cheese. Goat, goat. together. Goat cheese. It is like Pecorino. yes, close. Of course, it's better than pecorino. And It's up. Everything It's up is to better. your taste. You must put over. Okay. Nice. Yes, please. Moi drodzy, to było robione wszystko na całkowitym spontanie. Myśmy się wczoraj dogadaliśmy się. No po prostu Nikos powiedział, dobra, po południu musicie mieć czas, jesteśmy koło Heraklionu, musicie tutaj przyjechać. Nie było dyskusji. To jest właśnie kreteńska gościnność. Coś niewiarygodnego. Naprawdę mało już jest takich miejsc na świecie, gdzie ludzie po prostu drugich tak przygarniają.
I was explaining about local hospitality Yes. It is very famous from the ancient times. from the ancient time. That's why we call it the god of the Greek god. Zeus was Xenios Zeus, the god of hospitality. Okay. Zeus that was born here was. The god of the hospitality. I niech to się nie zmienia. Niech tak zostanie do końca. Very good. Very good. Very, very good. Yes, but cheese is not very oppressive. No, it's not really strong. It's not very strong. It's very